Cześć. Dziś poznamy trochę świat osób głuchych na Haiti. Najpierw jednak kilka słów o samej wyspie. Haiti to piękny kraj położony na Karaibach. Można by pomyśleć, że to raj dla turystów, jednak rzeczywistość jest zgoła inna. Sytuacja w kraju jest tragiczna. Około 80% społeczeństwa żyje w skrajnej biedzie. Jeszcze 100 lat temu 60% powierzchni kraju pokrywały lasy. Niestety, wskutek niegospodarności 95% z nich zostało zniszczonych, co doprowadziło do degradacji gleby, uniemożliwiając jej uprawę. Tymczasem niemal 70% mieszkańców Haiti zajmuje się rolnictwem. Wylesienie przyczynia się też do katastrofalnych powodzi. W 2004 roku w wyniku huraganu i powodzi zginęło ponad 3000 osób. Powodzie na Haiti powtarzają się regularnie, przynosząc kolejne ofiary. W 2011 roku Haiti zamieszkiwało ponad 11 milionów osób, z czego połowa miała mniej niż 20 lat. Kraj jest narażony na dwie potężne klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi oraz huragany. W 2010 roku trzęsienie ziemi pochłonęło 316 tysięcy ofiar, a około 3 milionów ludzi zostało rannych lub straciło dach nad głową. Kolejne trzęsienie w 2021 roku zabiło ponad 2300 osób. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że sytuacja mieszkańców Haiti jest dramatyczna. Co gorsza, kraj w praktyce jest kontrolowany przez rywalizujące gangi, nad którymi policja i wojsko nie mają kontroli. W mediach pojawia się wiele doniesień o wojnach gangów, atakach na ludność i turystów, porwaniach dla okupu, a nawet o ludobójstwie. W grudniu 2024 roku doszło do masakry 184 osób, głównie starszych, ponieważ lider jednego z gangów uznał, że rzekomo rzucili urok voodoo na jego syna, co miało doprowadzić do jego śmierci. Według ONZ w 2024 roku w wyniku konfliktów gangów na Haiti zginęło ponad 4,5 tysiąca osób, a około 700 tysięcy, w tym połowa to dzieci, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Gangi przejmują kontrolę nad coraz większym obszarem kraju. W 2021 roku zamordowano prezydenta Haiti, Jovenela Moïse, który rządził od 2017 roku. W tak trudnych warunkach prawa osób z niepełnosprawnościami schodzą na dalszy plan. W sytuacji chaosu władze starają się zapewnić podstawowe potrzeby obywateli, a pomoc osobom z niepełnosprawnościami często pozostaje poza ich możliwościami. Problem ten dostrzegła studentka położnictwa, której imię i nazwisko widzicie obok. Ja dla ułatwienia będę migać Anna. Postanowiła nauczyć się języka migowego, by wspierać głuche i niedosłyszące kobiety w ciąży. Szybko zauważyła jednak, że problem z dostępnością służby zdrowia dla osób z niepełnosprawnościami jest o wiele szerszy. Skąd wzięła się u niej ta motywacja do nauki języka migowego? Podczas praktyk Anna uczestniczyła w porodzie głuchej kobiety, która była bardzo zdenerwowana. Lekarze nie rozumieli, o co kobiecie chodzi. Dopiero położna, znająca język migowy, dowiedziała się, że przyczyną zdenerwowania było źle wykonane wkłucie dożylne. Po jego poprawieniu kobieta się uspokoiła. To wydarzenie uświadomiło Anni, jak istotne jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Będąc na 2. roku studiów położniczych, Anna zaczęła naukę języka migowego i już teraz, ucząc się wciąż migowego, pomaga głuchym kobietom w ciąży. Wiele pacjentek obawia się procedur medycznych, ponieważ ich nie rozumieją. Wyjaśnienie ich w języku migowym pozwala na świadome wyrażenie zgody. Anna poszła o krok dalej. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Położnych Haiti zaczęła tworzyć filmy w języku migowym dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, które udostępnia na YouTube. Pomysł wziął się z zajęć z języka migowego, gdzie jako praca domowa należało przygotować materiały w tym języku. Anna, mając wiedzę medyczną, skupiła się na tematach zdrowotnych. Szybko okazało się, że głusi nauczyciele języka migowego mieli mnóstwo pytań dotyczących m.in. oddawania krwi, HIV czy chorób wenerycznych. I nie miało znaczenia to, że Anna dopiero uczyła się języka migowego. To pokazało jej, jak ogromne jest zapotrzebowanie na edukację zdrowotną w społeczności głuchych.
Anna podkreśla, jak ważne jest, aby przynajmniej jedna osoba w zespole medycznym znała podstawy języka migowego. W położnictwie kluczowe są zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, których nie da się zbudować bez wspólnego języka. Jednocześnie Anna zachęca inne położne do zmiany sposobu myślenia o pacjentach z niepełnosprawnościami. Choć cały system medyczny w Haiti wymaga takiej transformacji, w obecnej sytuacji kraju wydaje się to mało realne. Jednak zmiana podejścia pojedynczych pracowników służby zdrowia jest możliwa i zależy od każdej osoby indywidualnie. Podobają Ci się działania Anny? Możesz ją o tym poinformować, komentując jej filmy na YouTube. Nawet proste pozdrowienia z Polski będzie mile widziane. Link znajdziesz w opisie filmu, a jeśli podobał Ci się ten film, też będziemy wdzięczni za komentarz. Dziękuję i do zobaczenia.